Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Akademia Zakupów. Tym razem zajmiemy się tematem dostawców, czyli spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, po co i jak weryfikować swoich dostawców, aby zadbać o bezpieczeństwo swojego biznesu. Spotkaniu towarzyszy mi jak zwykle Henryk Tylkowski. Witam Państwa serdecznie. Króciutko na początek o Market Planet. Market Planet to ponad 20 lat doświadczenia w zakresie procesów zakupowych, rozliczeniowych, to innowacyjność, technologia i dedykowane zespoły związane z wiedzą zakupową i wsparciem technologicznym procesu zakupowego. To ponad 1200 klientów, ponad 130 000 postępowań zakupowych, rozwiązania zarówno dla małych, średnich, jak i dużych firm, dostępne w modelu licencyjnym i w modelu subskrypcyjnym poprzez dostęp do chmury. Proszę Państwa, tak jak zwykle nasze spotkanie podzielone jest na 3 sekwencje. Pierwsza z nich dotyczy jakby merytoryki naszego dzisiejszego spotkania. Będziemy mówić o tym, po co ta weryfikacja jest potrzebna. Omówimy aspekty formalnej i biznesowej weryfikacji. No i oczywiście jakie są konsekwencje uwolnienia się lub rezygnacji z takiej weryfikacji. W części drugiej chcemy pokazać, jak w systemie i rozwiązaniach Market Planet można prowadzić kwalifikację wstępną i właściwą. I w części trzeciej odniesiemy się do takiego krótkiego podsumowania, co warto z dzisiejszego spotkania zapamiętać. Henryk, powiedziałeś, że praktyczna wiedza w module pierwszym, ale ja uważam, że praktyczna wiedza też w module drugim, gdzie pokażemy, jak to zaimplementować i jak to działa, jak sobie pomóc, wykorzystując narzędzia i wsparcie technologiczne. Bezwzględnie tak. Narzędzia są podstawą w dzisiejszych czasach dla wsparcia tego typu działań w biznesie. Proszę Państwa, mówiąc o bezpieczeństwie prowadzenia biznesu, bardzo często nie docenia się lub traktuje sprawę naszych dostawców trochę po macoszemu. Dlatego też warto i chcemy Państwa do tego serdecznie zachęcić, by zadać sobie kilka takich istotnych pytań. Czy dostawca jest neutralnym partnerem w Twoim biznesie? Czy możemy zaniedbać w weryfikacji swoich partnerów? I co zyskujesz, a co tracisz, jeśli pozostajesz bierny wobec swoich dostawców? Ja może dodam jeszcze jedną perspektywę do dyskusji dzisiaj związaną właśnie z dostawcami, a mianowicie dodam perspektywę ważności danej kategorii, czyli produktów bądź usług, które kupujemy. Oczywiście nie można zapominać o tym, że jakby pełny przegląd rynku, czy pełna weryfikacja, tutaj będziemy mówić o kwalifikacji, weryfikacji właściwej i wstępnej, że pewne rodzaje weryfikacji czy naszej działalności powinny być przypisane do tych bardziej istotnych asortymentów, na przykład asortymentów strategicznych. Oczywiście na weryfikację dostawców należy spojrzeć w takich głównych 2 kategoriach. Pierwszy temat jest związany z taką formalnym podejściem do tematu, a mianowicie rozliczając nasze koszty, musimy znać status swojego dostawcy w kontekście tego, czy możemy koszty, które mamy w relacjach rozliczeniowych z danym dostawcą, czy po prostu możemy je zaliczyć w poczet swoich kosztów, czy możemy odliczać podatek VAT, etc. Jest to istotny element, tym bardziej, że może być przedmiotem badań i weryfikacji przez urzędy skarbowe. Stąd też ten aspekt weryfikacji ma szalenie istotne znaczenie dla naszego biznesu. Czyli zawsze będziesz mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli pewnego rodzaju staranności, należytej staranności nie dochowałeś na etapie weryfikacji, kto jest po drugiej stronie, co to za struktura, w jaki sposób działa. Te wymagania formalne są twardo postawione w takich choćby regulacjach związanych z AML-em, czyli z praniem brudnych pieniędzy i obrotem pieniądza w gospodarce. I chociaż państwo jest regulatorem rynku i praktycznie określa i ustanawia reguły gry, to praktycznie rzecz biorąc całe jakby ryzyko współpracy z dostawcą jest przerzucone na kark i barki biznesu. Można się burzyć na taką sytuację, niemniej
ministerstwo wydało pewne dokumenty i zalecenia, jak należy tą weryfikację prowadzić i po prostu nie możemy o niej zapomnieć. Tutaj jeszcze dodatkowy aspekt tej weryfikacji, a mianowicie poznanie dostawcy. To żeśmy takie hasło, postawiliśmy taką tezę, dostawca determinuje twoją wartość. Tak, twoja wiedza na temat tego, w jaki sposób działa dostawca, jak się rozwija, jakie programy rozwojowe prowadzi, jakie programy innowacyjne jest w stanie ci zaproponować, nawet jako alternatywę bądź jako uzupełnienie tego produktu czy usługi, którą u niego plasujesz, pozwala nam na szerszy rozwój. Ta wiedza pozwala nam też na wykorzystanie alternatywnych technologii, czy skorzystanie z tańszych, lepszych, bardziej zaawansowanych technologicznie produktów. Czyli ta wartość weryfikacji nie jest tylko, a wręcz tam, gdzie musi być, czyli tam, gdzie jest ta formalna, gdzie wymagają tego od nas przepisy, ale też w naszym interesie jest poznanie tego, co dostawca może nam dodatkowo zaoferować. Nie tylko na zasadzie idę do sklepu, wybieram koszyk, czy zamawiam koszyk, ale też w zakresie alternatyw i informacji, którą nam przekazuje w ramach naszych wspólnych relacji. Dlatego chcieliśmy po prostu zasygnalizować, że nie jest obojętne dla naszego biznesu to, z kim współpracujemy, a jednocześnie zasygnalizować potrzebę weryfikacji i formalnej, ale przy okazji oczywiście też i biznesowej, bo ona przekłada się na praktycznie nasz rozwój, na nasze działania późniejsze, związane z przetwarzaniem tych dóbr i usług, które potencjalnie ten dostawca nam dostarcza. I teraz przyglądając się tej formalnej części, czyli wymaganej przepisami, wymaganej zakresami, jakie definiuje na nas ustawodawca jako na odbiorcy. Tutaj praktycznie rzecz biorąc mamy takie trzy kluczowe zagadnienia, czy grupy przedmiotu weryfikacji, a więc praktycznie rzecz biorąc, czy prawidłowo kwalifikujemy koszty w kontekście tego, czy podmiot ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, czy płaci podatki, czy generalnie jest aktywnym płatnikiem VAT-u. W sytuacji, gdy faktura jest fakturą VAT-owską i praktycznie rzecz biorąc rozliczamy ten VAT w naszej firmie. No i oczywiście, co istotne, czy posługuje się właściwym i zarejestrowanym w rejestrach rządowych numerem rachunku bankowego, na który się powołuje przy tych rozliczeniach. Oczywiście kolejny temat to, by zbadać sytuację, czy przypadkiem nasz potencjalny partner w biznesie nie uczestniczy w karuzeli podatkowej, a więc w wyłudzeniach podatku, szczególnie VAT, ale też generowaniu jakichś kosztów, czy też ewentualnie wprowadzaniu i praniu brudnych pieniędzy poprzez współpracę z nami. Tutaj praktycznie rzecz biorąc organa podatkowe wskazują pewne metody poszukiwania czy znajdowania, że tak powiem, odpowiedzi na pytanie, czy dany podmiot, z którym współpracujemy, ma jakieś kłopoty formalno-prawne. Także tu odwołujemy i zachęcamy Państwa do zapoznania się z opisanymi metodami. Proszę zwrócić uwagę, że tu jeszcze nie badamy kondycji finansowej, właśnie tego biznesowego aspektu, a jest tu taka weryfikacja, trochę tu podpowiadamy pewną checklistę, gdzie należy zajrzeć i czego należy szukać i o co pytać. Tak? No więc bez wątpienia takim światełkiem czerwonym będzie sytuacja, gdy rozpoczynamy współpracę z podmiotem, który na rynku funkcjonuje poniżej 3 miesięcy czy poniżej 1 roku, kiedy oferuje bardzo atrakcyjne ceny, nadspodziewane dobre, nadspodziewanie rentowne, opłacalne. No i oczywiście w sytuacji, kiedy oczekuje albo krótkich bardzo terminów płatności, albo rozliczenia się gotówką, brak czytelnej, jednoznacznej informacji o produktach, o historii firmy, niski kapitał zakładowy, to są pewne symptomy, które powinny
zwracać naszą uwagę, szczególnie w sytuacji, kiedy planujemy obroty i transakcje na poziomie znacznie przekraczającym na przykład kapitał własny firmy czy kapitał spółki. Na co zwracamy tu szczególną uwagę, to weryfikacja w określonym czasokresie. Tak? Możemy mieć do czynienia z podmiotem, który pewne działania prowadzi, żeby finalnie się u nas uwiarygodnić i dopiero ta kolejna transakcja, czy kolejny etap działania w naszej relacji biznesowej jest tym, nazwę to sobie, z takiej szarej strefy, który później na nas pewną odpowiedzialność też przerzuci, więc ta weryfikacja powinna być czasowa. Tu znowu pokazujemy, w którym miejscu szukać, czego szukać, ale też wskazujemy na to, że mogą być to oświadczenia, ponieważ to, o czym będziemy dzisiaj też mówić, to jest ta należyta staranność, czyli co, jak, gdzie i czy potrafimy te nasze działania na etapie weryfikacji dostawcy udokumentować. No oczywiście trzeba przyłożyć do tego nakład pracy i do ryzyka, które za daną transakcją, czy za danym sposobem zawierania transakcji, do ryzyka, które się z tą transakcją łączy. No my pokazujemy pełne spektrum, to oczywiście odbiorca, czyli państwo jako kupujący muszą te metody dobrać. Natomiast zwracamy uwagę, że na etapie badania tej poprawności kontroler może, a nawet na pewno zapyta o źródła i o udokumentowany proces weryfikacji. Oczywiście to badanie jest skomplikowane, jest trudne, nieproste, nie zawsze podmiot, który chcemy zweryfikować, łatwo poddaje się tej kontroli. Dlatego właśnie bardzo często to nasze działanie weryfikacyjne opieramy o oświadczenie złożone, takie właśnie, gdzie podmiot deklaruje, iż nie uczestniczy w przestępstwach podatkowych, tak zwanej karuzeli podatkowej. Niemniej powinniśmy tutaj w tym badaniu skupić się, by nie tylko odpowiedzieć sobie na te aspekty, o które będą pytały organy skarbowe, ale też zabezpieczyć własne interesy biznesowe, dlatego że gdzieś się kończy jakby formalny zakres badania, ale z drugiej strony, myśląc o współpracy z danym dostawcą na dłużej, powinniśmy maksymalnie rozpoznać sytuację, jaka panuje po stronie dostawcy, po to, żeby nie znaleźć się w kłopotliwej sytuacji w relacji biznesowej. Oczywiście kolejnym takim istotnym elementem jest weryfikacja, czy taki partner nie znajduje się na liście sankcyjnej. Są rejestry komercyjne osiągalne, są portale dedykowane na stronach Unii Europejskiej, ale także funkcjonują firmy, które specjalizują się w pewnym pakiecie usług związanym z weryfikacją dostawcy. Jedną z takich usług jest właśnie weryfikacja i sprawdzenie, czy dany podmiot nie jest po prostu, nie znajduje się na liście sankcyjnej i czy nie będzie zakwestionowana ta nasza z nim współpraca. Oczywiście mówiąc o dostawcach, musimy mieć świadomość, że weryfikacja polskich podmiotów jest relatywnie prosta, dlatego że w Polsce są dostępne portale informacyjne prowadzone przez instytucje rządowe, gdzie praktycznie rzecz biorąc możemy relatywnie łatwo odwołać się i te informacje wyszukać. Trochę gorzej jest wśród państw Unii Europejskiej, niemniej jednak tutaj też już wiele usług informacyjnych jest ujednoliconych, więc możemy szukać podobnych rejestrów na poziomie poszczególnych państw. Aczkolwiek w sumie im dalej w las, tym po prostu pewne usługi i pewne informacje są już osiągalne nie w takim serwisie darmowym. Trzeba za to
zapłacić. Co może się opłacać finalnie. Oczywiście, no. Więc tutaj też patrzmy przez ten pryzmat, że jeżeli coś jest płatne, to nie powinno nas to odstraszać, bo to daje nam bezpieczeństwo. Oczywiście mówiąc o tych 3 aspektach weryfikacji, warto zadbać i bezwzględnie trzeba zadbać o to, by udokumentować swoje starania w zakresie weryfikacji. Także należy po prostu te rzeczy odnotowywać po to, gdyby móc pokazać tą staranność. Oczywiście w internecie znalazłem też informacje takie, że zbyt staranne i dokładne dokumentowanie Też jest podejrzane? weryfikacji jest podejrzane. Także z tą starannością należy też z takim umiarem do niej podchodzić. Wymiar formalny, wymiar uczestnictwa w jakimś procederze biznesowym niepoprawnym, wymiar list sankcyjnych, czyli informacji o tym, gdzie ktoś coś potencjalnie, właściwie w sposób, trudno powiedzieć potencjalnie, w sposób udokumentowany coś przeskrobał i może nie być właściwym partnerem dla nas, ale przede wszystkim też właśnie ta staranność w gromadzeniu dokumentacji i możliwości pokazania, że ten proces u nas funkcjonuje i został dla danej transakcji przeprowadzony. Dla przypomnienia pokazaliśmy jeszcze na poprzednim slajdzie link dostępowy do informacji, do takiego w sumie, do takiej instrukcji wydanej przez Ministerstwo Finansów, jak ta staranność, na czym ona powinna polegać, co powinno być przedmiotem weryfikacji. Warto do tego dokumentu zaglądać. Jest to w pewnym stopniu dobry taki manual, jak w tym ściąga obszarze postępować. checklista. Tak, aczkolwiek nie znajduje często ta weryfikacja odniesienia w ustawodawstwie. Niemniej jednak tutaj urząd jakby interpretuje, co uważa za tą staranność. Proszę Państwa, to tyle odnośnie takich formalnych wymagań, które praktycznie musimy realizować po to, by nie popaść w niełaskę urzędów i instytucji państwa, które przyglądają się naszemu biznesowi. Dlatego też warto przy okazji, prowadząc te działania weryfikacyjne, pomyśleć również o swoim biznesie, co powinniśmy, o czym powinniśmy zadbać i jakie aspekty biznesowe powinniśmy weryfikować po stronie dostawców. Tak? Czyli kryteria formalne odstawiamy, mówimy teraz o biznesie i o perspektywie, trochę też o perspektywie odbiorcy, tak? Tak, oczywiście. Proszę Państwa, są jakby te 2 obszary, tak, że jest z jednej strony jest ten kupujący, który ma obiekcję, z drugiej strony mamy tego sprzedającego. Każdy z nas, jeśli kupuje, jeśli prowadzi działalność, to jednocześnie sprzedaje swoją usługę. Dlatego warto I tutaj sobie... też byśmy chcieli mieć pewien poziom wiarygodności sprawdzony, tak? Oczywiście. Wysyłając towar, przesyłając czy wykonując daną usługę, że ta usługa zostanie odebrana, zapłacona i że mamy poważnego partnera po drugiej stronie. Oczywiście ryzyka są po obu stronach. Zadajemy sobie często takie pytania, czy zamówiony towar będzie spełniał deklarowane parametry jakościowe, czy parametry logistyki dostaw będą przestrzegane, czy dostawca będzie należycie reagował na nasze uwagi i zgłoszenia reklamacyjne, a wreszcie czy podmiot, z którym nawiążemy współpracę, ma rzeczywistą, deklarowaną wydajność procesową czy wydajność produkcyjną. To jest pakiet pewnych ryzyk, na które zawsze musimy zwrócić uwagę. No i perspektywa sprzedającego, kto ode mnie kupuje, czy dostanę zapłatę za dany towar. Tutaj pojawia nam się jeszcze usługa transportowa, usługa związana z przesłaniem tych towarów, ubezpieczeniem. Czy transakcja została we właściwy sposób zabezpieczona, no bo to jakby ja jako sprzedający w pewien sposób wysyłam dany produkt, czy realizuję usługę, mając z tyłu głowy zapłatę za dobrze wykonaną pracę. 2 perspektywy ryzyka po jednej i po drugiej stronie.
Proszę Państwa, rynek bliski i daleki, one rzeczywiście są związane z poziomem jakby tych ryzyk współpracy. I tutaj sami wiemy, że na terenie Polski możemy spotkać podmioty, z którymi będą większe lub mniejsze kłopoty. Niemniej jednak im rynki odleglejsze, tym ryzyko rośnie i ta weryfikacja nabiera coraz większego znaczenia. Spójrzmy może właśnie na pewne obiekcje kupującego, czyli te, o których żeśmy tutaj mówili, czy zamówione towary będą spełniały parametry, a więc jakby ten pakiet naszych obiekcji na początku. No i z drugiej strony warto pomyśleć, jak zaradzić, co powinniśmy działać, jakie powinniśmy podejmować działania w kontekście po prostu rozwijania tych naszych obiekcji, no i oczywiście redukcji ryzyka. Takim pierwszym jakby scenariuszem, szczególnie dla rynków z innych kultur, z dalekich, odległych rynków, no bez wątpienia powinniśmy dobrze mieć rozpoznane zwyczaje i kulturę biznesową w danym kraju. Wiele podmiotów dzisiaj działa na Dalekim Wschodzie. Świat po części hermetyczny, zupełnie rządzący się inną kulturą prowadzenia biznesu. Stąd też powinniśmy doskonale po prostu mieć rozpoznane te zwyczaje. Powinniśmy rozpoznać nie tylko w boju, a więc praktycznie na swoich nieszczęściach te tematy, ale po prostu sięgać po opracowania agend rządowych, które albo są publikowane poprzez kraj partnera, z którym współpracujemy, albo po prostu przez nasze agendy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie po prostu są również specjaliści zajmujący się poszczególnymi rynkami, współpracą handlową i tutaj po prostu warto sięgać po te materiały po to, by rozpoznać nie na własnych przypadkach i nieszczęściach tej sytuacji. No bez wątpienia tutaj zachęcamy do tego, by te problemy rozwiewać zawsze, mając na podorędziu po prostu dobrze przygotowaną umowę, ale oczywiście też zweryfikowaną z lokalnym prawnikiem po to, byśmy po prostu wiedzieli, czy te zapisy są skuteczne w danym środowisku naszego partnera. Jeśli nasze obiekcje dotyczą logistyki, dostaw, transportu, warto opierać swój biznes o uznanych operatorów logistycznych z brandem takim międzynarodowym, gdzie... Tu na tym nie warto oszczędzać. I tutaj nie warto jakby z doświadczenia tak. Współpracy z klientami wiemy, że nie warto na tym oszczędzać. No oczywiście warto również zadbać i o to, by odwiedzać różne portale tematyczne, a wręcz nawet zapisywać się do pewnych stowarzyszeń biznesowych, które działają na rynku naszego partnera, po to, by po prostu móc, może brzydkie słowo, zinwigilować, ale zorientować się, czy nasz partner jest znany w środowisku branżowym i jaką ma opinię. Także praktycznie rzecz biorąc, myśląc o biznesie, zawsze trzeba jeszcze myśleć o zebraniu istotnych informacji dotyczących warunków funkcjonowania tego podmiotu na obcym dla nas rynku. Oczywiście zachęcamy do tego, by tą współpracę zawsze opierać też na tym, by zamawiać dostawy po prostu w oparciu o próbną dostawę, dzięki której ustali nam się pewien wzorzec, oczekiwany wzorzec jakości. Metoda powszechnie stosowana w Polsce, ale również i w tych relacjach szczególnie dalekich warto, żeby taki wzorzec był zatwierdzony obustronnie, zabezpieczony jako ten punkt odniesienia w przypadkach spornych. No tutaj jest ta kwestia, że po prostu może być zupełnie inne zrozumienie. To nawet nie musi być zła wola, to nie musi być jakby celowe działanie na naszą szkodę, ale zupełnie inne zrozumienie wymagań, więc warto potwierdzić w ramach partii próbnej, że ten produkt to jest właśnie ten produkt z takimi cechami, jakie my oczekujemy, z takimi cechami, jakie opisaliśmy i jak je rozumiemy, bo tu jest kwestia rozumienia też danego wymagania. Jeśli chcemy te ryzyka rzeczywiście poważnie ograniczać, warto ponieść koszty
przygotowania się do takiego audytu dostawcy, odwiedzić go fizycznie w miejscu jego działalności, po to, by rzeczywiście stwierdzić, czy są realnie warunki dla realizacji produkcji. To może brzmieć trochę niewykonalnie i bardzo drogo, jeżeli chodzi o koszty, ale tutaj też miejmy z tyłu głowy, że są wyspecjalizowane podmioty zlokalizowane w danym kraju czy w danym miejscu geograficznym, które według określonej checklisty, według określonych standardów mogą taki audyt przeprowadzić. W naszym imieniu. Także daje nam to dodatkową pewność, że taki podmiot istnieje, jak wygląda jego linia produkcyjna, w jaki sposób działa, jakie jest rzeczywiste poszanowanie środowiska czy poszanowanie kadry pracowniczej, tak? Są opisywane sytuacje, szczególnie firm, które inwestują środki finansowe w rozwój startupów, czy ewentualnie po prostu jakichś innych firm, gdzie po jakimś czasie po prostu audytorzy przyjeżdżają i okazuje się, że po prostu jest jakiś kawałek terenu ogrodzony jedynie płotem, bez żadnych obiektów, które potencjalnie sprawozdawano, że inwestowano środki finansowe. Dlatego myśląc o takim poważnej współpracy, długofalowej współpracy, ten audyt ma naprawdę istotne znaczenie. I tu coś ciekawe. Ja bym chciał, Henryk, żebyś przybliżył trochę ten temat wykorzystania banku do weryfikacji drugiej strony, bo to jest bardzo ciekawy temat. Myśmy na jednym z projektów mocno ten temat zgłębiali i też doradzali klientowi, w jaki sposób może wykorzystać bank, z którym współpracuje na bieżąco do weryfikacji tej drugiej strony. Tak, często zastanawiamy się, w jaki sposób zweryfikować naszego dostawcę, rozglądamy się za wywiadownią, za firmami, które po prostu gdzieś tam mają w bazach danych po prostu informacje o podmiotach, a bardzo często zapominamy o tym, że możemy poprzez nasz własny, rodzimy bank spróbować uruchomić, oczywiście odpłatnie, prześwietlenie potencjalnego partnera przez pryzmat jego banku. Czyli po prostu jeśli działa tam podmiot, więc on w jakiś sposób korzysta z usług własnego banku i tym samym międzybankowo można uruchomić pewną usługę, która będzie polegała na sprawdzeniu, na pozyskaniu informacji, czy są tam przepływy środków finansowych, z jakich obszarów, jakiej wielkości te przepływy są. W związku z tym jest to takie dobre zamknięcie jakby weryfikacji tego dostawcy w kontekście takiego obiektywnego audytu co do wypłacalności, co do ustabilizowanej sytuacji płatniczej naszego partnera. Jeśli po prostu nie są to usługi drogie, zaczynają się już gdzieś od 200 czy 500 zł, to zależy oczywiście od banku. Także bardzo zachęcamy do tego, by nie zapominać o tej usłudze, po którą relatywnie prosto możecie Państwo sięgnąć. I druga strona, czyli perspektywa sprzedającego, komu sprzedaję, jaką ma wiarygodność, jak mogę zbadać, z kim w ogóle współpracuję jako odbiorca, bo tutaj mamy tą drugą perspektywę dostawcy. Bez wątpienia te argumenty i podejścia i scenariusze weryfikacji, które żeśmy omawiali slajd wcześniej, one mają również zastosowanie, ale do tego pakietu należy jeszcze dodać dodatkowo zachętę do tego, by korzystać z wyspecjalizowanych firm, które mają szereg usług związanych z badaniem potencjału partnera i to rozpoczynając od takiego przedstawienia informacji o standingu finansowym, ale także o potencjale produkcyjnym, o stosowanych i wykorzystywanych technologiach, skali zatrudnienia, rentowności biznesu, powiązaniach kapitałowych i tak dalej. Także praktycznie rzecz biorąc, często brnąc sami w taką analizę, w takie poszukiwania, nie będziemy mieć zawsze tego 100% pewności, chociaż 100% pewności nie mamy nigdy. Myślę, że nigdy nie jesteśmy w stanie. Nie tacy duży odbiorcy w związku ze zmianą warunków rynkowych mieli problemy, tak? Tak. Niemniej jednak jest to pewien sposób, pewien scenariusz ograniczenia potencjalnego ryzyka współpracy, dlatego zachęcamy do tego, żeby jednak korzystać. Nie są to usługi drogie,
To są opłaty rzędu od 100 do 400 zł. To jest oczywiście uzależnione od zakresu rynku. danych i zakresu danych, jaki będzie nam niezbędny. Oczywiście też i od rynku, na którym po prostu funkcjonuje dany partner. Czyli znowu tu podpowiadamy. Wywiadownia gospodarcza, bank, czyli znowu skorzystanie z tej usługi bankowej, ale w drugą stronę, tak? Tutaj taka podpowiedź z naszej strony, też z doświadczenia współpracy z klientami. Dlaczego nie zapytać właśnie kogoś, kto ma pewną wiarygodność, czy w tym przypadku operatora logistycznego, i jakie ma doświadczenia z tym klientem jako odbiorcą, jako kupującym, w jaki sposób, czy z nim współpracuje, czy ma jakąś historię. Taka podpowiedź zawsze się przyda. Im szerszy jest ten krąg pytań, jaki możemy zadać na rynku, tym mniejsze jakby ryzyko potencjalnej współpracy. No i oczywiście pamiętajmy o tym ubezpieczeniu transakcji, po to, by nie okazało się, że ponosimy na tej współpracy jakąś istotną stratę. Proszę Państwa, to tyle w kontekście jakby takiej weryfikacji wstępnej, jak my tak nazywamy, a więc praktycznie takiej wysokopoziomowej, gdzie po prostu badamy jakby pewne okoliczności, w których dane podmioty funkcjonują. Ale warto też zastanowić się nad tym, jak u siebie wdrożyć, jak praktykować pewne kryteria kwalifikacji. Tu zachęcamy do takich skierowania się czy zwrócenia swojej uwagi na 7 istotnych obszarów dla Twojego biznesu. Także tutaj taka trochę ściąga. Nie będziemy jej teraz w detalach omawiać, ale zasygnalizujemy. Bo jakby mówiliśmy w tym wstępie, natomiast jak można to sobie poukładać, jak można to sobie podzielić. Taka sugestia z naszej strony, zresztą w ten sposób pracujemy też z klientami w zakresie kwalifikacji i przygotowania list dostawców, czy bezpośredniej współpracy, czyli weryfikujemy dany przypadek, czy dla danej transakcji. Tu też patrzymy przez pryzmat takich 7 kryteriów. Tak, a więc te kryteria finansowe, a więc ten standing finansowy, ciągłość, trwałość współpracy poprzez właśnie przyglądanie się wartości obrotów rocznych, inwestycjom, które nasz podmiot czy podmiot partnera podejmuje. Kryteria prawne oczywiście, a więc to na jakich fundamentach prawnych jest osadzone funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa partnera. Kryteria bezpieczeństwa w kontekście właśnie tego, czy jest on, czy posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czy po prostu... Tu czy też jego wymagane majątek. koncesje, certyfikaty. Tak. Także to jest szereg jakby tych aspektów, w ramach których po prostu pracuje nasz partner. Kryteria rozwojowe to bez wątpienia badanie tego, w jaki sposób... Czy inwestuje i ile inwestuje w rozwój. Tak. No, kryteria logistyczne, czy stosuje pewne standardy, które zabezpieczają nasz interes. No i kryteria standaryzacyjne, czy stosuje uznane standardy jakościowe, technologiczne, funkcjonalne, więc praktycznie czy produkty i usługi, po które sięgamy od naszego partnera, czy one w jakiś sposób są wystandaryzowane, czyli praktycznie czy nie musimy zatracać swojej energii na ich przystosowanie do naszych potrzeb. No i kryteria public relations, tak tutaj nazwane na potrzeby tych 7 obszarów, czyli to, co dzisiaj już jest ważne, ślad węglowy, ochrona środowiska i wszelkie aspekty związane ze współpracą z personelem, te checklisty, które znamy też z naszej działalności, sprawdzania, czy nie są zatrudniane dzieci, czy są właściwe warunki pracy, czy występuje poszanowanie dla jakby tego czynnika ludzkiego, czyli bezpieczeństwo, ochrona środowiska i czynnik ludzki. No i oczywiście opinia rynkowa, że tak powiem, o danym podmiocie, tak? Czy nie jest o nim głośno, czy nie jest zaangażowany w jakieś skandale, które praktycznie No mamy media społecznościowe teraz. Się media społecznościowe, na nasz biznes. wbrew pozorom, wydaje nam się, że wykorzystujemy je tylko w takim kontakcie, nazwijmy to sobie B2C, czy w ramach obserwowania tego, co się dzieje wśród naszej rodziny, znajomych, ale
w aspekcie związanym z badaniem firmy media społecznościowe wbrew pozorom też przynoszą sporo informacji. Tak, nawet właśnie opinie pracowników, byłych czy obecnych, po prostu one w jakiś sposób pokazują, jak poukładany jest ten biznes od środka. I czy ktoś nie ma jakiejś afery związanej na przykład, nie wiem, zawaleniem się zakładu Tak. albo właśnie wykorzystywaniem, niewłaściwym wykorzystywaniem pracowników. To wszystko dzisiaj da się znaleźć w mediach społecznościowych. I chociaż to kryterium jest na samym końcu, to są podmioty, którym na czystości jakby tego obszaru zależy. Proszę Państwa, powiedzieliśmy parę słów na temat kwalifikacji, ale warto Państwa zachęcać do podzielenia tego procesu na takie dwa podprocesy. To jest to, co na samym początku zwracałem uwagę, więc przede wszystkim wymiar tej kategorii, czyli tego, co kupujemy. I tu praktycznie rzecz biorąc właśnie zachęcamy do tego, by umieć podzielić ją na taką kwalifikację wstępną i kwalifikację właściwą. Gdzie ten nakład pracy będzie właściwie dobrany do etapu, Tak, w którym istotności nasza tego współpraca i istotności tego, co asortymentu, kupujemy, istotności będzie dobrany właściwy nakład pracy. Czyli praktycznie rzecz biorąc ta kwalifikacja wstępna, ona praktycznie powinna dotyczyć wszystkich podmiotów i oferentów, których mamy w bazie, do których się odwołujemy w kontekście naszych zapytań ofertowych i ewentualnie rozważamy z nimi współpracę. Przy okazji jest oczywiście tutaj szansa na to, by gromadzić te informacje i weryfikować te aspekty formalne, urzędowe, które po prostu na nas ciążą. Także przy okazji po prostu możemy upiec tu niejako tą pieczeń na ogniu wspólnie. Tutaj taki Hindi podpowiedź, da się to automatyzować i pokażemy to dzisiaj, Tak. w jaki sposób ten nakład pracy minimalizować, wykorzystując technologię. Ale znamy też firmy, które radzą sobie w ten sposób, że wykorzystują rozwiązania DMS-owe do takiego automatycznego jakby ściągania informacji o podmiotach, właśnie szczególnie z tych polskich serwisów informacyjnych, a więc praktycznie rzecz biorąc rośnie taka lokalna wtedy baza informacji o podmiotach i decydenci, którzy prowadzą tą weryfikację podmiotów w kontekście dochowania tej należytej staranności, mają jakby jednocześnie zatrzaśnięty i potwierdzoną tą jakość prowadzonej weryfikacji. Czyli mamy tą należytą staranność. Tak, mamy właśnie tą należytą I jak staranność. najbardziej, i w jak największym stopniu zautomatyzowaną, a z drugiej strony mamy tą kwalifikację właściwą, która jest dodatkowym nakładem pracy i tutaj czasami bardzo skomplikowanym, bardzo wymagającym w przypadku, nie wiem, zakupu jakiejś inwestycji, czy zakupu właśnie tutaj zwracamy uwagę na ten długofalowy charakter współpracy, czyli właśnie dzisiaj inwestycja w maszynę, która pociągnie za sobą później długoletnią współpracę i tu ten nacisk i źródła weryfikacji, sposób weryfikacji powinien być dużo bardziej rozbudowany, żeby dać nam pewność w wymiarze czasowym właśnie tych 7 obszarów, o których wspominaliśmy na poprzednim slajdzie. I ta kwalifikacja właściwa praktycznie powinna bardzo być ściśle powiązana z asortymentem i przeznaczeniem tego asortymentu. Czyli powinna praktycznie dotyczyć asortymentów strategicznych. Pamiętamy wszyscy, że to jest chociażby z tego rozkładu Pareto, to jest 20% kupowanych asortymentów. Jest istotna z punktu widzenia naszego biznesu, stąd też ci dostawcy plasujący się w tej grupie powinni być poddani tej kwalifikacji właściwej. Proszę Państwa, jeszcze dosłownie 2 słowa odnośnie poprzedniego slajdu, jakbyś mógł jeszcze powrócić. Już wracam. Chcemy również zaznaczyć i to, że ta kwalifikacja, czy weryfikacja i kwalifikacja i ocena w procesie kwalifikacji, to są procesy, które praktycznie muszą w firmach żyć. To nie jest tak, że my zrobimy raz ten wysiłek, podejmiemy, przeprowadzimy weryfikację. Każde podmioty żyje swoim życiem i praktycznie musimy mieć świadomość, że dzisiaj w podmiocie dzieje się dobrze, z którym współpracujemy, a za kilka lat może się, czy za kilka miesięcy może dziać się źle. W związku z tym taka weryfikacja powinna mieć pewien kalendarz, w ramach którego po prostu powracamy do naszej oceny i naszej weryfikacji.
Proszę Państwa, przechodzimy do drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Chcemy Państwa zachęcić do tego i jednocześnie pokazać, jak w systemach i rozwiązaniach informatycznych Market Planet można prowadzić kwalifikację dostawców w oparciu o dynamiczne formularze oceny, gdzie praktycznie można stosownie do strategii oceny i kwalifikacji dostawców opracowywać dedykowane formularze i po prostu realizować to w systemie. Czyli kwalifikacja wstępna i kwalifikacja właściwa z wykorzystaniem platformy Market Planet. I tu zachęcamy Państwa do skoncentrowania się na tej prezentacji, którą za chwilę kolega poprowadzi. Platforma Market Planet wyposażona jest w moduł kwalifikacji i oceny dostawców właśnie do realizacji zadań związanych z analizą i zarządzaniem ryzykiem współpracy z potencjalnymi dostawcami, a w przypadku oceny właśnie oceną bieżącą tej współpracy. W celu utworzenia procesów kwalifikacyjnych dla danego dostawcy należy wcześniej utworzyć strategię kwalifikacji lub też postępowanie kwalifikacyjne w zależności od przyjętej nomenklatury. Na taką strategię kwalifikacji składa się informacja, w jakiej kategorii ta kwalifikacja, kategorii zakupowej ta kwalifikacja się odbywa, w jakiej jednostce organizacyjnej jest przeprowadzona, na przykład może być konkretna spółka w danej grupie kapitałowej. Określa się, jaki jest termin ważności takiego statusu kwalifikacji, jak również odpowiednie progi kwalifikacyjne na podstawie uzyskanej punktacji w ramach tego procesu kwalifikacyjnego. Procesy kwalifikacyjne w platformie Market Planet mogą składać się z wielu etapów. Na każdym z tych etapów możliwe jest odpytywanie czy dostawcy, czy użytkowników wewnętrznych o różne informacje poprzez przypisywanie do konkretnego etapu różnych sekcji formularza kwalifikacyjnego, bo do tego sprowadza się cały proces, czyli wypełnienie pewnego formularza, pewnego zestawu danych, który sobie tutaj określimy. I właśnie w systemie można tworzyć takie sekcje, które to sekcje składają się oczywiście z pól. W każdym z pól można określić, jaka jest maksymalna punktacja możliwa do uzyskania. Tymi polami mogą być pola tekstowe, listy wyboru, przełączniki tak, nie. Możliwe jest przekazywanie także załączników do tych pytań w ramach przeprowadzanych procesów. Poza informacją o sekcjach, o tych formularzu i tych pytaniach, które są zadawane, naturalnie też określa się, kto jest uczestnikiem tej strategii, to znaczy kto będzie odpowiedzialny za ocenę tych przesłanych przez dostawców formularzy. I tutaj system też oczywiście udostępnia możliwość uruchomienia takiego procesu kwalifikacyjnego i uzupełnienie tego formularza w imieniu dostawcy. Po przystąpieniu przez dostawcę do postępowania kwalifikacyjnego uruchamia się właśnie proces kwalifikacyjny właśnie dotyczący jego kwalifikacji i w ramach tego procesu kwalifikacyjnego i tego etapu procesu, tak jak wspomniałem wcześniej, pojawia się formularz kwalifikacyjny do uzupełnienia przez dostawcę. Ja przygotowałem tutaj przykładowy formularz, w którym zadaję kilka pytań dostawcy przez pole wyboru, tak, staż firmy na rynku, załóżmy, że będzie to powyżej 10 lat, jakiś kapitał zakładowy, załóżmy, że będzie to taka kwota, ilość pracowników, niech będzie 100, czy dostępny magazyn w Polsce, tak, i wartość posiadanej polisy C, załóżmy, że będzie to 1 000 000 i proszę tutaj o dodanie załącznika do tego konkretnego kryterium. Mogę załączyć jakiś plik. Proponowane warunki płatności, na przykład wpisuję tutaj 30 dni wystawienia faktury i po uzupełnieniu tego formularzu klikam zapisz i wyślij.
Formularz został wysłany i osoba, która była wskazana jako uczestnik tego procesu kwalifikacyjnego właśnie na strategii kwalifikacyjnej, otrzymuje stosowne powiadomienie. Tu jeszcze się wrócę na zakładkę status tego procesu kwalifikacyjnego. Tutaj oczywiście dostawca ma podstawowe informacje na temat tego procesu, właśnie w jakiej kategorii jest prowadzone, jaki będzie status, jaki będzie termin obowiązywania tego statusu kwalifikacji po przejściu tego procesu. I to jako tworzący to postępowanie mogą też jakieś informacje, jakieś załączniki przekazać do wglądu dla dostawcy. Taki dostawca ma tu informację, że jego formularz został uzupełniony i przekazany do weryfikacji. Zalogowałem się teraz do systemu jako osoba oceniająca przesłany przez dostawcę formularz, jako osoba wskazana na strategii kwalifikacji. I mam taką listę moich formularzy, mam tutaj nowy formularz do oceny. Po uruchomieniu widzę tutaj oczywiście informację, jakiego dostawcy to dotyczy, jaki jest status oraz cały formularz kwalifikacyjny uzupełniony przez dostawcę, czyli wszystkie udzielone przez niego odpowiedzi w ramach tego etapu i w ramach tej sekcji, czy tych sekcji tego etapu procesu kwalifikacyjnego. Część pól została automatycznie oceniona przez system, ponieważ tym pierwszym polem na przykład było pole wyboru i podczas definiowania tego pola po prostu tam przypisuje się odpowiednią ilość punktów za konkretną udzieloną odpowiedź. W przypadku pól, w których dostawca musiał coś wpisać ręcznie, naturalnie właśnie rolą oceniającego jest przypisanie punktacji. I oczywiście tych uczestników oceniających może być więcej niż jeden. Muszę jakoś ocenić kapitał zakładowy, powiedzmy, że będzie to 8 punktów, liczba pracowników. Także wstawiam tą punktację, ten przedział punktacji tutaj od minimalną i maksymalną ilość punktów określa się na definicji tego pola podczas jego dodawania. Czy magazyn jest zlokalizowany w Polsce? Za odpowiedź tak, była maksymalna ilość punktów, w przypadku odpowiedzi nie byłoby to 0. Wartość posiadanej polisy OC. Też muszę tutaj te funkcje prowadzić, albo dajmy maksimum. Mam tu też te załączniki, które dostawca uzupełnia. Mogę wybrać jeden, mogę wybrać wszystkie naraz. Proponowany termin płatności, czy warunki płatności, załóżmy, że podobają mi się na 8 punktów. W zależności oczywiście od ustawieniach na strategii kwalifikacyjnej, czy postępowaniu kwalifikacyjnym i uprawnień użytkownika, mogę od takiej oceny odstąpić, zmienić oceniającego, dodać kogoś jeszcze do tego procesu. Po uzupełnieniu punktacji, po zapoznaniu się z tym formularzem, mogę zapisać tutaj moją odpowiedź i przesłać formularz dalej w procesie. Dziękujemy za prezentację. Widzieli Państwo zastosowanie narzędzia informatycznego platformy zakupowej w zakresie kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji właściwej, gromadzenia danych, przyłożenia tej należytej staranności do weryfikacji partnerów biznesowych. Zmierzamy niejako do końca, do podsumowania, dlatego tutaj chcemy też przez pryzmat pewnych takich haseł ugruntować w Państwa wyobrażeniu, jak powinna przebiegać i na czym powinna opierać się ta weryfikacja dostawców. Czyli 7 obszarów i 6 kroków. Tak. No więc bez wątpienia to, co nas zmusza do tej weryfikacji, to te wymagania formalne, administracyjne i skarbowe w kontekście naliczanych przez nas podatków, rozliczeń podatkowych, restrykcji i sankcji. Tak? Czyli praktycznie te wymagania formalne są jakby takim kluczem, który wymaga od nas pewnej staranności i dochowania reguł, które od nas te urzędy zewnętrzne potrzebują. Drugi aspekt to bezpieczeństwo logistyczne, a więc praktycznie rzecz biorąc w naszym biznesie dbamy o to, by bezpieczeństwo to przekładało się na ciągłość dostaw, na zabezpieczenie oczekiwanej wydajności naszych podmiotów, z którymi współpracujemy, po to byśmy mieli dochowaną ciągłość naszej produkcji, dlatego że każde zatrzymanie w produkcji wiąże się z zatratami nie tylko zasobów osobowych, ale również i stratami jakościowymi.
Tutaj zawsze lubię się odwołać do przetwórstwa tworzyw, gdzie praktycznie najlepiej prowadzić w systemie trzyzmianowym to przetwórstwo, bo zatraty surowca na starcie i wyhamowaniu produkcji przynoszą pewien spadek i wydajności, i jakości. I oczywiście kolejny element bezpieczeństwa logistycznego to terminowość dostaw. Czyli to jest drugie hasło. Trzecie hasło, potencjał rozwoju, czyli wiedza o tym, jakie pojawiają nam się nowe materiały, nowe technologie, nowe sposoby wytwarzania, czy przygotowania, czy świadczenia usługi. Więc poznanie, w zasadzie to jest, ja to zawsze lubię podkreślać, że to jest taki darmowa informacja, bo dostawca w kontakcie z nami, jemu też zależy na tym, żeby nam pewne rzeczy, swoje R&D, swój sposób działania pokazać. A nam powinno zależeć, żeby taką informację zdobyć i wykorzystać w ramach działania swojego przedsiębiorstwa. Kolejny obszar. Często na poziomie, jeszcze 2 słowa, często na poziomie własnej firmy zastanawiamy się, jak obniżyć koszty produkcji, koszty wytwarzania. I dochodzimy do ściany. Lub też ewentualnie zderzamy się z pewnymi ograniczeniami eksploatacyjnymi. Których nie da się w naszej rzeczywistości przeskoczyć. Z naszej perspektywy nie widzimy szans na poprawę tego stanu rzeczy. Natomiast gdybyśmy się rozejrzeli właśnie po stronie dostawców i utrzymywali ten dialog, mogłoby się okazać, że po prostu te problemy nasze potencjalnie mogą być rozwiązane gdzie indziej. Kolejny krok, poszanowanie zasobów, o tym już dużo mówiliśmy dzisiaj, a więc poszanowanie personelu, oczywiście poszanowanie środowiska, wszystkie wymagania związane z śladem węglowym, taki temat dzisiaj bardzo, bardzo istotny, gdzie śledzone musi to być na każdym kroku, czy przetwórstwa, czy nawet kwestii logistycznych, no i poszanowanie zasobów materiałowych, poszanowanie środowiska. Proszę Państwa, może to tak zabawnie brzmi, bezpieczeństwo finansowe. Ktoś powie, no ale jakie my mamy przełożenie na naszego partnera? Oczywiście nie mamy żadnego przełożenia. Niemniej jednak my, dokonując wyboru, że to będzie nasz partner, powinniśmy mieć świadomość co do znaczenia tej współpracy i ryzyk, które poprzez dostawy i współpracę z danym dostawcą przekładamy na nasz rynek sprzedaży i naszych klientów końcowych. Jeśli po prostu nasz dostawca zafunduje nam olbrzymie ryzyka związane z zachwianiem jakości czy nieuznawaniem reklamacji, to praktycznie rzecz biorąc jest w stanie wpędzić nas w duże kłopoty finansowe. Wobec naszego rynku odbiorców. I praktycznie możemy stracić rynek lub po prostu gdzieś tam znaleźć się w szarym ogonie konkurencji. Dlatego to bezpieczeństwo finansowe jest takim pierwszym krokiem, że będziemy mogli ubiegać się o rekompensatę ponoszonych strat od naszego dostawcy. Czyli weryfikujemy, czy ten podmiot, jak się pojawią problemy, czy ten podmiot jeszcze tam będzie po drugiej stronie. No to takie typowe podejście, z jakim mamy może to dzisiaj drastyczny przykład jest, ale no jakby też spotykany. Tak? No to jest taka sytuacja, jaką mamy dzisiaj na przykład z firmą Rafaco i Tauronem, gdzie praktycznie biorąc roszczenia wobec Rafaco są tak wysokie, że odszkodowawcze, że praktycznie rzecz biorąc oznacza to dla firmy być albo nie być, tak? Albo ogłosić plajtę. I ostatni krok, czyli potencjał oszczędności, wspólne działanie razem z dostawcą i odbiorcą, bo znowu zwracamy uwagę na te 2 aspekty, bo równie dobrze sprzedający z odbiorcą też może na bazie swojej inicjatywy tego typu projekty oszczędnościowe czy projekty efektywnościowe prowadzić. Tu pojawia nam się ten obszar, o którym mówiliśmy też w ramach potencjału rozwoju, czyli dostęp do nowych technologii, do nowych materiałów, spojrzenie out of the box czasami ten dostawca czy partner, bo tak jak mówię, są 2 strony transakcji, czasami ten partner może nam jednym zdaniem podpowiedzieć coś na tyle innowacyjnego, że jeżeli jesteśmy tylko otwarci na tą dyskusję, może nam to przynieść niesamowite oszczędności albo skok efektywnościowy, jeżeli chodzi o wydajność. Oczywiście mówiąc o potencjale oszczędności, należy zawsze pamiętać o tym, że układając nasze relacje z rynkiem i dostawcami,
zawsze szukamy pewnego parytetu równości, tak? Czyli jeśli jesteśmy kupującym, to praktycznie fajnie jest, gdy dostawca jesteśmy u tego dostawcy w portfelu ważnym odbiorcą. Tak, na 1/8 jego potencjału wytwórczego, czy 1/10. To jest wtedy taki bezpieczna współpraca, gdzie praktycznie nasze sugestie i nasze propozycje na pewno nie zostaną zignorowane i można szukać jakby wspólnego porozumienia w kontekście nawet jakichś tam programów budowania potencjałów oszczędności na styku współpracy. Proszę Państwa, podsumowując, warto po prostu rzucić jeszcze okiem na takie podsumowanie, co zyskujemy na weryfikacji dostawców. I tutaj już schodzimy do takich 3 głównych bloków 7, korzyści. 6, 3 bloki. Tak. Na koniec. Bezpieczeństwo, a więc prawne, transakcyjne, logistyczne, to jest bardzo istotne dla naszego biznesu. Efektywność kosztową, czyli wspólne programy, redukcja kosztów, logistyki, wytwarzania. Takim przykładem w redukcji kosztów logistyki na przykład bywa często to, że decydujemy się na zakup komponentów na przykład bez opakowań jednostkowych, czyli w opakowaniach zbiorczych, po to, by ograniczyć koszty, z których po prostu, które są dla nas tylko i wyłącznie kosztem, nie wnoszą żadnej wartości, brzydko powiem, dodanej dla naszego biznesu. No i ten trzeci aspekt, rozwój, czyli wspólne programy rozwojowe, adaptacja zmian rozwojowych dostawcy na rzecz rozwoju własnego. Czyli praktycznie rzecz biorąc, ta współpraca z dostawcą i weryfikacja, a więc zbliżenie w ramach tej weryfikacji daje nam właśnie bezpieczeństwo dla naszego rozwoju, dla naszej efektywności kosztowej. Myślę, że udało nam się odpowiedzieć na pytanie zadane w tematyce webinaru, więc po co i jak weryfikować swoich dostawców i jak zapewnić bezpieczeństwo swojego biznesu. Pokazaliśmy Państwu szereg metod, sposobów, zakresów, w których powinniśmy zarówno jako odbiorca, jak i jako sprzedający działać, z jakich źródeł możemy skorzystać, a także jak wykorzystać technologię do wsparcia tego procesu. Ja zapraszam Państwa w swoim i Henryka imieniu na kolejne spotkania w ramach Akademii Zakupów. Zachęcamy także do obejrzenia archiwalnych odcinków, właściwie całej serii, która dostępna jest na naszym kanale na YouTube, oraz do pobrania e-booków. W tym przypadku zwracamy uwagę na taki e-book związany z efektywnością w zakupach, czyli 10 sprawdzonych praktyk, które warto wdrożyć w swojej organizacji, by zwiększyć efektywność w obszarze zarządzania zakupami. Oczywiście zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego blogu. Linki dostępowe do tych zasobów informacyjnych znajdują się tutaj, tak jak Państwo widzicie, na tym naszym ostatnim slajdzie w ramach dzisiejszej Akademii Zakupów. Dziękujemy ślicznie za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy. Do widzenia, do zobaczenia.